Jeżeli już wymieniłeś swój deweloper w Konica Minolta BizHub C224, ale maszyna obsypuje troszeczkę, tak, może tak się zdarzyć, bo może być popękana uszczelka. I do tej pory nie było na to rozwiązania, a teraz sprawdzamy, czy uda się coś z tym zrobić. Wymieniłeś deweloper, wszystko jest fajnie, ale maszyna obsypuje troszeczkę, tak, może tak się zdarzyć. Dolna uszczelka pod rolką magnetyczną jest po prostu sparciała. Dlaczego? Ze starości, bo to są bardzo stare maszyny. Popękana uszczelka. I do tej pory nie było na to rozwiązania, a teraz sprawdzamy, czy uda się coś z tym zrobić. Zdobyliśmy w końcu uszczelki i zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. To jest naprawdę groszowa sprawa, a rozwiązuje wiele problemów. Na zdjęciach od producenta widać było, że plastry, które użyte są do przyklejenia przez serwis uszczelki, są produkcji 3M. No więc jeżeli tutaj będzie ta technologia oparta na 3M, to ja się bardzo ucieszę. Tylko wiecie, producent z Dalekiego Wschodu robi jedno i pokazuje, a potem przesyła drugie. Więc zobaczmy, co tym razem dostałem ja. Okej. Zapakowane jest to w sposób bezpieczny. Folia, to mi się już nie przyda. A dalej mamy taką konstrukcję i to mi się zaczyna podobać. Nie. Widzicie, tutaj już mi troszeczkę odpadło. Ciekawe, czy ta ostrość się złapie na mnie, czy na produkt. Wygląda to dobrze. No cóż, uszczelka miała być oparta na 3M, ale to nie jest produkt 3M w żadnym wypadku. No ale może będzie dobre, nie wiem. Sprawdźmy to. Tutaj jest uszczelka boczna. Jak oni to wymyślili? Mamy boczną uszczelkę. Aha! Przydałaby się jakaś instrukcja, jak to zrobić. Ciężko to będzie nakleić tak po prostu. Boczne ramiona. Okej, może to zadziała. No w każdym razie jest to na pewno coś, o co już wiele osób mnie pytało. Nasza uszczelka pójdzie tutaj. I dodatkowo jeszcze ma te dwie boczne foliki. No więc fajnie, spróbujmy to przykleić. Zobaczymy, czy jest to warte swoich niewielkich pieniędzy. Aczkolwiek dla jakości kopiowania jest to mega ważna rzecz. Czyli pamiętajcie, w tych staruszkach z serii 4 wymieniamy deweloper, bo się zestarzał, bo Wam pyli, bo jest to po prostu naprawdę bardzo stara maszyna, a w niej bardzo stary deweloper. A te liczby, że deweloper jest na, nie wiem, 600 000, no umówmy się, to jest czysta fantazja. Zapewne Wasza uszczelka, skoro planujecie ją wymienić, będzie się rozpadała w rękach. W ogóle od czego ja mam DV-kę? A, od C224. No i dobrze. Dwa ramiona, z którymi raczej nie ma kłopotów. I folia, która parcieje. Jak to się odrywa? Stare? Po prostu, słuchajcie. Jedziemy. Odrywamy najzwyczajniej w świecie. To pomijamy, że się wysypało, bo to jest mój treningowy moduł. No i to jest stara uszczelka. W Waszym przypadku popęka, porwie się i będzie bardzo źle. Na pewno zostaną ślady kleju. Na pewno zająłbym się tym detalem, żeby uszczelka była równiutko. No nie ma opcji, to trzeba usunąć wszystko, żeby żaden toner nie wsypał Wam się na obraz. W sumie odrywanie tej uszczelki jest trochę niekomfortowe, więc może trzeba to robić nawet przed wymianą dewelopera? Albo po wysypaniu starego. O, może to jest dobry pomysł? Chyba to jest najlepszy pomysł. Wysypiesz stary deweloper, zanim wpakujesz nowy. Wymienił szczelkę
Wszyscy są szczęśliwi. Da się, da się. O, już widzę, że nie polecam takiego szurania, dlatego że plastik jest wyjątkowo delikatny i robią się na nim takie malutkie zarysowania, wgłębienia. Czyli lepiej łapać folię i ją odrywać. No dobrze. Całkiem nieźle to wyszło. Ja używam tego preparatu. Dobra cena, duża butla. Fajnie się spisuje. Alkohol w czystej postaci. Odtłuszczamy powierzchnię, gdzie będzie przyklejona uszczelka. Przyklejamy drugą uszczelkę. Zobaczymy, jak to jest skonstruowane. Do widzenia. Czy to da się nakleić tak na oko? Nie lubię robić takich rzeczy w sposób nieokreślony. Ale chyba w tym przypadku nie trzeba robić doktoratu, bo jest krawędź, która ogranicza, gdzie przykleić uszczelkę. No i to w sumie wychodzi całkiem łatwo. Dobra, to jest ok. No dobrze, a boczne krawędzie jak Chińczyk wyciął? Dobrze. Tak. No cóż, ja jestem zadowolony. Spójrzcie sobie na to z bliska. Mam nadzieję, że to będzie widać. Będę ruszał, ostrość złapie chyba. Folika dodatkowa boczna, bardzo ładnie wyprofilowana, dobrze wymiarowana uszczelka, o którą często pytacie, bo Wam parcieje. No pewnie, że parcieje. I do tej pory jej nie było na rynku. Boczne ramiona uszczelniające. Wszystko się trzyma. Łatwe w transporcie. To wiecie co? To chyba ja Wam będę polecał, żebyście sobie zamawiali tą uszczelkę w momencie, kiedy chcecie wymienić deweloper. Albo jeżeli deweloper wymieniliście, a maszyna Wam dalej sypie. To ta uszczelka będzie fajnym rozwiązaniem, coś mi się wydaje. Jeżeli macie żółtą, starą, sparciałą. Spróbujmy to zarysować, zniszczyć. Całkiem w porządku. No, podoba mi się. Trochę ją pomaltretujemy teraz. Tak jak to robią serwisanci zawsze. Trochę się wysypie, trochę się zrobi palcem. Pyk, pyk. No jest na swoim miejscu, trzyma się ładnie, nie wyskakuje. No to w końcu jest rozwiązanie. Co prawda nie ma tego jeszcze na rynku, są jest parę sztuk, ale myślę, że postaram się, żeby pojawiły się na rynku dolne uszczelki wałka magnetycznego, które proponujemy wymieniać razem z deweloperem, jeżeli będziecie to robili w swoich BizHubach C224, C284. O, tak się składa, że mam na wierzchu C258 Developing Unit, który jest właściwie identyczny. Więc spójrzcie, tutaj uszczelka jest taka sama i swobodnie możecie ją instalować również do ósemek. Przy czym ósemki chyba nie będą miały jeszcze takiego problemu, że uszczelka sparciała ze starości, bo ósemki nie są jeszcze aż takie stare jak czwórki.